Niech żyje sztuka! Sztuka jest dla mnie sposobem wyrażania się. Ja muszę powiedzieć, że czasami mam problem z okazaniem emocji, niektórych emocji, tak jakbym chciał, na przykład wdzięczności, a sztuka jest takim nośnikiem, która to pozwala. Poza tym dzięki sztuce możemy wyrażać emocje dużo głębsze, których na co dzień no nie mamy nawet okazji wyrazić. Jestem muzykiem, ponieważ muzyka od dziecka była całym moim życiem. Bardzo wcześnie już się zorientowałem, że chcę to robić i tak zostało. Sztuka daje dziś ukojenie przede wszystkim i myślę, że artyści powinni o tym pamiętać, że sztuka jest czymś tak wspaniałym, który pozwala ludziom oderwać się od różnych przeciwności losu. I dobra sztuka może być też świetną rozrywką, czy po prostu może mówić o rzeczach ważnych dla każdego człowieka. Bohema kojarzy mi się, szczerze mówiąc, przede wszystkim z zapachem cygara i z dobrym alkoholem. Nie wiem, czy jest to dobre, ale z tym mi się w pierwszym momencie kojarzy. Ale myślę, że Bohema to jest po prostu grupa ludzi, którzy są miłośnikami sztuki, a także artystów. W pewnym sensie grupa snobistyczna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. No, siebie widziałbym w takiej bohemie. Przynajmniej chciałbym, żeby tak było. Wydaje mi się, że bohema jest grupa właśnie takich artystów, którzy mają totalną zajawkę na sztukę. Dla nich sztuka jest życiem i lubią spędzać czas wokół sztuki i też są w pewnym sensie hedonistami. Lubią życie, kochają dobrze zjeść, dobrze wypić. Mecenat i filantropia zawsze były ważne dla sztuki. Bez mecenatu sztuka wysoka by nie istniała, ponieważ ona nie spełnia wymagań rynkowych, jeśli chodzi o zapotrzebowanie mas. Dlatego gdyby nie sponsorzy, to wiele wspaniałych, wybitnych wydarzeń kulturalnych po prostu by nie istniało. No, stypendia są nieraz absolutnie kluczowym czynnikiem dla młodych artystów, żeby się mogli rozwijać. Niektóre dziedziny sztuki są bardzo kosztowne i dla młodych muzyków czy artystów, którzy nie pochodzą z bogatych rodzin, są zupełnie poza zasięgiem, więc żeby się rozwijać, żeby też mieć kontakt właśnie z wybitnymi artystami, którzy inspirują na całe życie, potrzebne są pieniądze. Tutaj rola sponsorów jest bezcenna. Wydaje mi się, że najważniejsze jest w tym zawodzie umiejętność bardzo sprawnego organizowania czasu i tego trzeba się nauczyć już od samego początku kariery. Trzeba bardzo intensywnie pracować, ale też być w dobrym sensie wyluzowanym. Przy projekcie Adela rola mecenasów jest absolutnie nieoceniona, dlatego że jest to projekt kosztowny. Zaangażowaliśmy w niego nie tylko swoją energię, pasję i talent, ale też talent, pasję bardzo wielu innych artystów, filmowców, aktorów, ponieważ zrealizowaliśmy też m.in. teledyski, co nie jest znowu oczywiste w przypadku muzyki jednak klasycznej, więc wydaje mi się, że gdyby nie wsparcie dodatkowe sponsorów, ten projekt byłby uboższy i nie aż tak atrakcyjny dla odbiorcy. Jeśli chodzi o sztukę wysoką czy sztukę niekomercyjną, udział w rynku filantropów jest bardzo ważny, ponieważ oni zapewniają rozwój tej sztuki i zapewniają też w pewnym sensie wolność artystyczną. Bo jeśli są fundusze na projekt, który nieraz może się wydawać szalony czy ryzykowny artystycznie, to w momencie, kiedy artysta ma takie wsparcie, to sztuka się rozwija, ponieważ jest większa szansa, żeby światło dzienne ujrzał jakieś dzieło, które jest bardzo oryginalne czy przełomowe.